Witam w pierwszym odcinku Buna Cooking. Dzisiaj przygotujemy pyszną szarlotkę w moim wykonaniu. Składniki, które potrzebujemy do wykonania szarlotki to pół kilo mąki, jedno jajko, 200 g masła, kilogram jabłek, 2 żółtka, kilka łyżek śmietany, 100 g cukru, goździki z cynamonem oraz 3/4 paczki proszku do pieczenia. Powinniśmy zacząć od przysypania proszku do pieczenia do miski z mąką. Następnie dobrze wymieszać. Po wymieszaniu przysypujemy mąkę do miksera. Jeżeli w domu nie posiadacie miksera, to można wymieszać wszystkie składniki w misce i wyrobić ciasto, tak jak opisane w następnym kroku. Ciasto ugniatamy do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Cały proces trwa mniej więcej 15 minut. Duży wpływ ma tutaj temperatura otoczenia oraz rąk. Im cieplej, tym szybciej ciasto stanie się gładsze oraz bardziej lepkie. Po ugnieceniu dzielimy ciasto na dwie części. Jedna część powinna być 1/3 całości ciasta, a druga o wielkości 2/3 ciasta, czyli jedna część powinna być większa od drugiej, a mniejszą część odstawiamy na bok. Po rozwałkowaniu ciasta musimy przygotować nasze naczynie do wypieku. Bierzemy kawałek masła i smarujemy po całej powierzchni. Następnie rozwałkowane przez nas ciasto przykładamy do naczynia. Rozprowadzamy ciasto po całym naczyniu, używając palców. Po rozprowadzeniu musimy porobić dziury w cieście. Najłatwiej będzie zrobić to widelcem. Podziurkowany blat wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Pieczemy blat do momentu, gdy zacznie on nabierać koloru. Mniej więcej 10-15 minut. W międzyczasie umyte jabłka obieramy i trzemy na tarce o grubym oku. Starte jabłka wrzucamy na patelnię, posypujemy cukrem i dodajemy utarte goździki z cynamonem. Mieszając, odparowujemy wodę z jabłek do momentu, gdy jabłka będą już miękkie. Ostudzamy odparowane jabłka, odstawiając je na bok. Po ostudzeniu blatu oraz jabłek przekładamy odparowane jabłka na nasz blat, mając na uwadze, by rozprowadzenie było równomierne. Ostatni krok to ozdobienie szarlotki. Ciasto, które wcześniej odłożyliśmy na bok, musimy rozwakować i wykroić z niego długie paski. Paski układamy jeden po drugim, by dały nam one następujący efekt. Na sam koniec pieczemy naszą szarlotkę w 220 stopniach przez około pół godziny.